Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Mam przed sobą wydrukowaną kartkę, więc nie mylcie się, będziemy dzisiaj odpowiadać na Wasze pytania, więc nie przedłużając, zaczynajmy. A zanim jeszcze przejdziemy do głównej części filmu, mam do Was taką drobną prośbę, zachętę. Jeśli chcecie mi zadać jakieś pytanie, nie krępujcie się, zadawajcie w komentarzach. Przypominam, że w szczególności lubię pytania, które odnoszą się do prowadzenia działalności, nawet do jakiejś sprawy finansowe, rozliczeniowe, jak co robić, jak prowadzić firmę, na jakich zasadach się rozliczać. Jeśli chcecie założyć własną działalność, a boicie się ze względu na to, że sobie nie poradzicie, to śmiało zadajcie jakieś pytanie, które Was nurtuje, a ja postaram się na nie odpowiedzieć. Bardzo lubię takie pytania i powiem Wam szczerze, na takie pytania mógłbym odpowiadać godzinami, więc nie krępować się, pisać w komentarzach i zrobimy za jakiś czas jakiś odcinek jeszcze raz, gdzie poruszymy właśnie te kwestie. A teraz przejdźmy do samego filmu. Napisał do nas szkodnik: jeśli ktoś kupuje coś na raty, to właśnie potwierdza, że go na daną rzecz nie stać. I oczywiście nie jest to pytanie, tylko jest to stwierdzenie, ale jeśli mogę się do tego odnieść, oczywiście szkodnik ma poniekąd rację, tak? Nie mamy na tyle środków finansowych, żeby kupić jakąś rzecz, jakąś ruchomość, nieruchomość, więc no, nas na to nie stać. Ale na szczęście mamy różnego rodzaju możliwości, instrumenty finansowe, które pomimo tego, że nie mamy w danym momencie wystarczającej ilości gotówki, możemy zakupić daną rzecz. I oczywiście od nas zależy, czy ta rzecz, którą będziemy chcieli kupić, jest nam potrzebna, czy nam jest niepotrzebna. Czy to jest inwestycja, która spowoduje, że albo się w późniejszym czasie w jakiś sposób wzbogacimy, usprawnimy różnego rodzaju procesy, albo oczywiście możemy wydać te pieniądze z kredytu na głupoty, typu jakieś, nie wiem, prezenty, wakacje i tego typu podobne rzeczy. Jednak należy pamiętać, rozglądnijcie się zresztą dookoła. Działki, domy, mieszkania, fajne samochody, wszystko to, co na co dzień tak naprawdę widzimy, w większości jest finansowane z kredytu. Gdyby nie kredyt, gdyby nie leasing, to tak naprawdę wszystko by stanęło, przynajmniej mi się tak wydaje, bo ilość ludzi, których stać na to, żeby kupować za gotówkę, jest naprawdę mała, a nawet te osoby, których stać, żeby kupić coś za gotówkę, i tak decydują się na leasing, na ratę kredytu, ponieważ nie chcą mrozić pieniędzy, w szczególności jeśli to są jakieś większe inwestycje, tylko wolą to podzielić na drobniejsze raty. Któż to dzwoni? Patryk dzwoni. Zobaczymy, czego Patryk od nas chce. Cześć. Co tam słychać? Chcesz porozmawiać ze swoim przyjacielem? Z kim? Ze swoim przyjacielem? Ale że z tobą niby? No. Ty tak nie traktujesz, wiesz. Ja cię, Ważne twojego też przyjaciela. ja cię nie traktuję jako przyjaciela, ja ledwo cię znam, 2 razy cię w życiu widziałem na oczy. Nie no, 2 razy to nie, ale w sumie racja. No słucham cię, bo mój czas jest bardzo cenny, ja nie mam czasu, żeby z tobą rozmawiać. Tak, nie masz czasu. Myślisz o tym, kiedy zadzwonię. Tak, marzę o tym, żebyś do mnie zadzwonił. Tak. Żony się pytam, kiedy Patryk w końcu zadzwoni? No przecież oczywiste. Twojej. No mówiła, że tak zadzwonię. Aha, no to słucham, co tam? Ale Patryk, przepraszam, że ci przerwę, bo jest jeszcze jedna taka sprawa. Przywitaj się z milionami moich widzów, bo właśnie jesteś nagrywany i w niedzielę o 8 rano będziesz na wizji. Powiedz dzień dobry. Nie powiem dzień dobry, bo nie zrobisz tego, a jak to zrobisz, to mam twoje takie kompromitujące nagrania, które czekają tylko na taki moment. Ale ja też mam twoje. To będzie bratobójcza walka. Tak, widzowie, my tak normalnie ze sobą rozmawiamy. Patryk, ale ja dla atencji nie wysyłam swoim kolegom 25 jagodzianek przez całą Polskę, tylko ty tak robisz, żeby zyskać moją przychylność. Ale dlaczego to zrobiłem? No bo mnie lubisz, mnie szanujesz. Nie o to chodzi. To w ogóle nie o to chodzi. Wiecznie płakałeś o tej jagodzianki. Jak
tylko przemierzałem krajową tam 7, znaczy tą stronę krajowej 7, to wieczny był płacz o to, żeby kupił jagodziankę. Dobra, wyłączę już to. I kolejne pytanie, tym razem pytanie takie typowo narzędziowe. Jak się sprawdza tarcza marki Pilana? Mamy tylko i wyłącznie jedną tarczę marki Pilana, jest ona przeznaczona do cięcia wzdłuż i powiem tak, jest całkiem ok, długo nam służy, zdążyły nam się chyba z 2 albo 3 zęby wykruszyć, tak delikatnie nadkruszyć, o to jest lepsze określenie, nadkruszyć, ale ogólnie daje radę, aczkolwiek wydaje mi się, że są troszeczkę lepsi producenci. Oczywiście Pilana jest producentem profesjonalnym, rozmawiamy tylko i wyłącznie o produktach profesjonalnych. Jednak wydaje mi się, że tacy producenci jak choćby nawet Freud, Fabba czy choćby nawet Felder mają te produkty troszeczkę wyższej jakości. Ale mówię, i tak nie jest źle. I jak już jesteśmy przy narzędziach, jeszcze mamy jedno pytanie typowo narzędziowe. Czy polecam szlifierkę Hammer HS950? Ta szlifierka jest ze mną już dość sporo, bo to już będą, lata mijają tak naprawdę, to już będzie chyba 4. rok, jak nie lepiej, albo i 5. Bardzo jestem zadowolony z tej szlifierki. Jeszcze raz powiem, ja ją kupiłem na samym początku, jak była premiera dopiero tej szlifierki, kupiłem ją za rewelacyjną kasę, bo to było tam lekko ponad 4000 zł. Uważam, że za te pieniądze nie dało się znaleźć nic lepszego. Lata mijają, ten produkt jest w tym momencie dużo droższy, a poczekajcie chwilę. Akurat tak się złożyło, że dostałem gazetkę z Feldera. Każdy klient i chyba osoba, która w ogóle jest zainteresowana kupnem, może tam być w bazie marki Felder i wtedy rzeczywiście dostaje się takie gazetki. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle ta szlifierka tutaj jest. Ale tym razem nie ma tej szlifierki. Są to produkty typowo z wyprzedaży i tutaj akurat tego nie ma. No niestety, nie ma. Mamy różne mniejsze maszyny, większe maszyny, ale akurat szlifierki nie ma. Szlifierki nie ma. I cóż mogę o niej powiedzieć? Jest to prosta konstrukcja. Stół żeliwny, silnik dodatkowo wyposażony w oscylację, prosta wymiana papierów, więc tak naprawdę nie ma się tam za bardzo co zepsuć. Jest trwała, precyzyjna, dokładna, dobrze szlifuje. Same plusy. Nie widzę za bardzo możliwości, gdzie by się miała zepsuć. Rzeczywiście, w tym roku podobno będzie wchodziła bliźniacza, albo można powiedzieć lepsza szlifierka, już tym razem marki Felder, a nie Hammer. Będzie ona większa, będzie miała większe gabaryty. Ja na pewno nie będę wymieniał tego Hammera, znaczy na pewno, wiele razy mówiłem na pewno, a później tak robiłem, ale nie zakładam, że będę wymieniał szlifierkę Hammer na Felder, z tego względu, że ta bardzo dobrze działa, ale powiem Wam w tajemnicy, tylko nikomu nie mówcie, że prawdopodobnie Patryk Woodflow już tam się zapatruje na tą szlifierkę. Nie wiem, czy możliwe, że już ją kupił. Mówimy o tej większej, o tej Feldera, która dopiero jest w produkcji. Więc jak będziecie chcieli zobaczyć, jak ona działa, jak ona funkcjonuje, odsyłam Was w tym momencie do kanału Patryka i tam, nie w tym momencie, ale za jakiś czas zobaczycie właśnie tą szlifierkę. Myślę, że zarówno jedna, jak i druga jest super. I znowu wracając do tego pierwszego pytania o te raty, czy tam stwierdzenia, że tam raty to tam nie stać, jak ktoś musi kupować na raty. Jeśli na przykład taka szlifierka, szczelam, kosztuje w tym momencie 8000, no to musimy wyciągnąć 8000, zapłacić, mamy szlifierkę. Ale zamiast płacić 8000, możemy sobie to rozbić na raty i płacić na przykład ratę miesięczną, szczelam, 150 zł. Więc po co wydawać od razu 8000, skoro można wydawać 150 zł? 8000 pewnie odczujemy, bo możemy za te 8000 nakupować różnego materiału, drewna, klejów, lakierów, zapłacić pracownikowi, zapłacić za paliwo, zapłacić ubezpieczenie i dodatkowo mieć szlifierkę. Mało tego, dostawać co miesiąc fakturę
leasingową, opłacać sobie tą fakturę, mieć dodatkowo zwrot podatku, czy inaczej uszczuplać podatek dochodowy oraz VAT, więc tak naprawdę same plusy są moim zdaniem z leasingu. Nie kupować na leasing, nie rozumiem tego. Nie wiem, jak można nie kupować na leasing. Bardziej bym chciał, żeby ktoś mi wytłumaczył, jaki jest sens nie kupowania na leasing, bo no, ja tego nie rozumiem. I napisał na moim kanale mój widz, którego no, nie zbanowałem jeszcze do tej pory. Otóż napisał do mnie Patryk Woodflow: myślałem, że już nic głupszego nie nagrasz. To było odnośnie mojego filmu Short, w którym uczyłem Was, moich drogich widzów, jak w prosty, łatwy i przyjemny sposób można nauczyć się chodzić na drabinie. Patryk stwierdził, że nic głupszego nie nagrałem. I tu się mylił. Mylisz się, Patryk. Nagrałem. Przypominam Ci, że już nagrałem wywiad z Tobą, więc myślę, że to się dobrze kwalifikuje do Twojej odpowiedzi. Troszeczkę sobie poprzypominaj różne fakty. Przejdźmy dalej. I kolejne pytanie związane trochę z narzędziami, ale również z sposobem prowadzenia firmy. Ktoś powiedział, że do tej pory stosuje narzędzia. Chodzi o elektronarzędzia, które są trochę bardziej już wysłużone i chciałby zamienić na coś lepszego. I pyta się, czy lepiej korzystać, lepiej zainwestować w narzędzia supermarkowe, czy może dyskontowe właśnie typu Parkside. I powiem szczerze, ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście jest grupa narzędzi, takie, które muszą być fajne, precyzyjne, typu zagłębiarka i wtedy nie oszczędzać, kupić porządne, tak samo jakieś narzędzia, no właśnie gdzie jest potrzebna precyzja, czy ukośnica, jakieś kątomierze i tak dalej, to muszą być super, ale cała reszta, wiadomo, wygodniej, lepiej, przyjemniej się pracuje narzędziami profesjonalnymi, ale znam firmy, które naprawdę takie jakieś wkrętarki, drobne rzeczy mają typowo marketowe i to im dalej funkcjonuje. To musisz sobie sam odpowiedzieć na to pytanie, czy chcesz więcej zainwestować, mniej zainwestować, czy może właśnie coś chcesz kupić na kredyt. Wiem, że niektóre marki typu na przykład Hilti, chyba też Festool umożliwiają taki jakby dłuższy wynajem narzędzi albo jakąś taką inną formę zakupu tych elektronarzędzi. Może to też jest jakieś rozwiązanie. Tak naprawdę każdy musi patrzeć pod siebie. Równie dobrze możesz sobie kupić tańsze narzędzia i jak Ci się to nie sprawdzi, możesz je oczywiście odsprzedać, wyrzucić, wywalić i kupić następne i już może wtedy bardziej profesjonalne. Ja tutaj naprawdę nie chcę doradzać, każdy musi zdecydować sam. Kolejne pytanie jest, można powiedzieć, bardzo powiązane z tym, które było przed chwileczką. Chodzi w tym momencie o duże maszyny stolarskie. Czy kupować nowe, czy kupować używane. Już kiedyś nagrywałem film dokładnie o takim tytule, nowe czy stare, co wybrać, co jest lepsze. Ale wydaje mi się, że przydałoby się zaktualizować ten film, więc prawdopodobnie za jakiś czas nagram jeszcze raz swoje spostrzeżenia, swoje obserwacje, swoje jakieś nowe doświadczenia i powiem Wam, co o tym wszystkim myślę. I jednak, jeśli chodzi o taką moją szybką, krótką odpowiedź, uważam, że w dalszym czasie decydowałbym się na nowe. Gdybym chciał kupić używane, to decydowałbym się na używane, ale niezbyt stare, takie, które dalej są produkowane, bo to jest tak jak, nie wiem, z samochodami. Można kupić używany samochód, ale który niedawno był produkowany, albo dalej jest produkowany, ale jest używany, tam kilkuletni załóżmy. Dlaczego? Prosta odpowiedź. Ponieważ mam jeszcze jakieś książki serwisowe, mam różnego rodzaju części, które mogę zamówić, ktoś może mi to wymienić, ktoś o tym pamięta, ktoś się na tym zna, umie, był szkolony, albo sam sobie wymienię. Największy problem według mnie jest z maszynami, które są bardzo stare, bo nagle może się okazać, że zepsuje się w takiej maszynie coś, co już nie jest dostępne, nie wiadomo gdzie to dostać. Palicho, jeśli można jakby dorobić taką część albo coś tam dospawać, wytoczyć, to jeszcze jest
spoko. Ale czasem jest tak, że naprawdę no, nie mamy jak zrobić danej części. No i co z tego, że mamy maszynę, która prawie jest sprawna, tylko brakuje jakiegoś elementu, ale tego elementu nie ma jak dostać. I szczerze, to takich maszyn bym się wystrzegał, a wszystkie jakieś takie używane, ale świeże, myślę, że to nie jest zły pomysł. Cześć Michał, ostatnio się dowiedziałem od pana z PIP, że obróbka drewna jest rakotwórcza. Co sądzisz o tym? Obróbka drewna jest, sama obróbka drewna nie jest rakotwórcza, tylko produkty obróbki drewna, czyli różnego rodzaju pyły, już mogą być rakotwórcze i rzeczywiście trzeba się zabezpieczać. Przede wszystkim drogi oddechowe, oczywiście wzrok, słuch. Wiadomo, tam słuch i wzrok to na rakotwórczość to niewiele wpływa, ale chodzi tutaj o bezpieczeństwo pracy przy drewnie. I znowu powiem, palicho, jeśli sam pracujesz i sam jakąś głupoty robisz, tak na przykład jak ja testuję sobie ściski i one wyszczeliwują gdzieś tam w sufit i robią dziurę, robię to na własną odpowiedzialność, robię to samemu, ale nie zleciłbym czegoś takiego pracownikowi. Tak samo no, inaczej się myśli o sobie, inaczej się myśli o pracowniku. No, pod tym względem naprawdę trzeba na to uważać. A kiedy ja się z tym spotkałem, dlaczego mówię, że jest różnica pomiędzy powiedzmy pracodawcą a pracownikiem? W momencie, kiedy prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą, to co chciałem, to mogłem sobie robić, nikogo to nie interesowało. W momencie, kiedy jestem na spółce i musiałem się zatrudnić w spółce swojej jako pracownik, nagle się okazało, że muszę mieć szkolenia, muszę mieć badania lekarskie, więc pomimo tego inaczej się państwo troszczy o pracodawcę, inaczej się troszczy o pracownika. Prosty przykład. Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Jeśli się podobało, proszę łapkę w górę. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, to śmiało zadawajcie je pod tym filmem, zadawajcie je również pod innymi filmami i postaram się na nie na bieżąco odpowiadać. A dzisiaj cóż, bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się. Cześć!